Zrobiłem mnóstwo kabanosów w 4 różnych smakach, a jeden szczególnie mnie zachwycił. Uwielbiam te cienkie, podsuszone kiełbaski. Zapraszam na opowieść o tym, jak powstały. Witam Was serdecznie, moi mili, nocną porą, bo jest 1:30. Ale spokojnie, ja sobie nie krzywduję. Ja jestem nocny Marek, chociaż Artur mam na imię. I lubię w późnych godzinach pracować, co nie znaczy, że w dzień odsypiam. Wstaję w miarę wcześnie jak większość ludzi, bo też dużo snu nie potrzebuję. Jakiś czas temu, stosunkowo niedawno, zrobiłem taki filmik o konserwie, którą zabieramy ze sobą na wyprawę. Spodobał się Wam, poniósł się szeroko, zwłaszcza jego krótkie formy miały naprawdę fajne zasięgi. Dziękuję bardzo. A to, co będę robił dzisiaj, jest powiązane, ponieważ tamto to były te żelazne zapasy, które miały być na wszelki wypadek i miały być z nami obecne przez całą podróż i przetrwać bez względu na warunki w bagażniku samochodu albo w plecaku. A to jest na pierwszy etap, na te pierwsze dni podróży, żeby mieć coś do podgryzienia, bo nie zawsze będzie możliwość, czas, jak to się granice różne mija. Nieraz trzeba dotrzeć na czas, żeby się załapać, czy na prom, czy na coś, to jechać trzeba, a jeść też. Więc wymyśliłem sobie, że zrobię kabanosy, bo to jest wędlinka podsuszona i taki suchy kabanos w samochodzie też powinien czy wiele godzin, czy też nawet 1 czy 2 dni bez lodówki spokojnie wytrzymać. Nic mu się stać nie powinno, jeżeli będzie odpowiednio podsuszony. Więc kabanosy. Tak, tylko że zrobiłem głupotę, no bo tak jak konserwy wykonałem według własnego widzimisię i pomysłu, tak w przypadku kabanosów postanowiłem zapytać, a jaki byście chcieli smak? I to była głupota, no bo nie było oczywiście jednej decyzji. Jak jest kilku ludzi, to każdy musi mieć inne zdanie i w związku z tym będę robił kilka smaków. Myślę, że przynajmniej 4. No dobra. 7,5 kg mięsa. Tu macie szczegółowy skład. Jest tutaj karkówka, jest tutaj boczek, jest szynka i jest też 0,7 karku wołowego. To wszystko w zasadzie zmielę na oczku 8 mm. Oprócz wołowinki i oprócz okrawków tutaj z szynki coś skroję i myślę, że tylko stamtąd to zmielę drobno, resztę mielę wszystko na 8 mm. Przyprawię to tylko z solą i pieprzem i to są przyprawy bazowe, a potem będę dodawał przyprawy inne, ale o tym też później wspomnę. 120 g soli, mieszanina zwykła i peklująca i 3 pełne łyżeczki pieprzu. Zmielę, przyprawię, wstawiam do lodówki po wymieszaniu i jutro zajmę się tym dalej, no bo już o tej porze więcej robił nie będę. Także biorę się za robotę. A Wam mógłbym powiedzieć dobranoc życzę, ale jeszcze za chwilę. Oczyszczam i okrawam mięso oraz porcjuję wołowinę. Wszystko to mielę na najdrobniejszym sitku. Pozostałe mięso mielę na sitku 8 mm. Teraz dodaję tylko przyprawy bazowe, mieszaninę soli zwykłej i peklującej oraz pieprz. Po wymieszaniu ograniczam dostęp powietrza i wynoszę do lodówki na 1 dobę, resztą zajmę się jutro. Następnego dnia wieczorem przygotowałem przyprawy do zróżnicowania smaków i aromatów. 4 łyżeczki suszonej smażonej cebulki, drugi zestaw to po pół łyżeczki gałka, kumin i tymianek, w trzecim 2 łyżeczki czosnku, a w czwartym 2 łyżeczki ostrej papryki. Odważam po 2 kg mięsa i dodaję wyróżniającą przyprawę oraz 100 ml wody. Mieszam, ładuję na dziewarkę i wypełniam jelita baranie, które niestety czasami lubią pękać, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość.
Zrobione kabanosy o jednym smaku składam na osobną kubkę. To kolejna porcja z czosnkiem według tej samej zasady. Tu była mniejsza ilość mięsa, bo tylko 1,5 kg. Na koniec ostra papryka. Mam 4 piramidki kabanosów. Rozwieszam je na kiju do wyschnięcia. Jak widać, różnią się nawet kolorem. Jeden kij to za mało. Musiałem na 2. Następnego dnia z rana rozgrzewam wędzarnię do 55 stopni. Sprawdzam, czy wszystko działa i idę po kabanosy. Przekładam je na mniejsze kijki i wieszam w wędzarni. Musiałem zrobić trochę różnicę w poziomach, żeby się lepiej układały. Wsypuję zrębkę do generatora dymu, ale jeszcze go nie uruchamiam. Kabanosy wysuszone i rozgrzane. Teraz mogę odpalić generator dymu. Jego pracę widać natychmiast. Widok pracującej wędzarni i dźwięki lasu obok wprawiają mnie w znakomity nastrój mimo średniej jakości pogody. W międzyczasie sprawdzam, jak wędzenie postępuje i widzę lekko nierównomierność w kolorach oraz lekkie nagromadzenie się wilgoci. Troszkę uchylam daszek, żeby zwiększyć przepływ powietrza i zaradzić problemowi. Ustawiony czas dobiega końca i powinno być już ok. Z kolorem jest dobrze, teraz trzeba kabanosy podpiec. W jedną kiełbaskę wbijam termometr i ustawiam na wędzarni 90 stopni, a docelową temperaturę w kabanosie na 72. Ma być porządnie termicznie przetworzony. Niedługo później temperatura zostaje osiągnięta i wędzarnia się wyłączy. Czas spróbować na gorąco. Pachnie bardzo zacnie. Wiecie, co dominuje? Od samego początku, jak tylko nadziałem jelita, jak je wieszałem do wędzarni, podsuszałem, no i teraz jak otwieram wędzarnię, cebulka. Cebulka ta smażona, podsuszona. Deszczyk zaczyna padać, więc szybko będę uciekał, co mi kamery nie zalało, ale pachnie, głównie ten zapach jest wyczuwalny i tą kiełbaskę właśnie mam teraz.
petarda. Jest zarąbista. No, nie wiem, czy nie będę musiał drugi raz robić. Albo się nie przyznam, że tak smakuje. Bardzo dobra. Zrobione, podsuszyć, popakować w porcję, zabieramy ze sobą w drogę. Tyle kiełbasek powinno nam wystarczyć. Przód, drugi, tam jeszcze w środku trzecia. To jest ilość na pewno taka duża, że jeszcze dam radę teraz trochę uszknąć. Jak się podobało, łapki w górę i zapraszam na kolejne odcinki. To jest radość, sama radość, jeżeli można coś takiego robić, więc jeżeli tylko macie możliwości, macie miejsce, macie możliwości zakupowe, polecam własne wyroby z wędzarni, bo to jest coś pięknego i coś pysznego. Na razie, hej! Kabanosy kilka dni podsuszam, a potem pakuję próżniowo w małych porcjach. Chcesz więcej filmów o kabanosach? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.